Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Dla tych, którzy po raz pierwszy zawędrowali, są po raz pierwszy naszymi gośćmi, wyjaśnię tylko, że kanał jest poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowia, a więc odżywianie, suplementacja, oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzki organizm, to oddziaływanie negatywne i te pozytywne, terapeutyczne, bo są i takie, rola wody w organizmie i w związku z tym, dlaczego powinniśmy pić dużo, relatywnie dużo wody, czystej wody, najlepiej heksagonalnej, strukturyzowanej heksagonalnie, w miarę możliwości o wysokim pH, czyli potencjał jonów wodorowych, potencjał hydrogenii. Mówimy o stresach, o tym, jak sobie radzić ze stresami, o rozwoju duchowym i tak dalej, i tak dalej. Temu wszystkiemu, co służy nam, naszemu zdrowiu, naszemu dobrostanowi. I o czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie, kochani, o tym, że żyjemy w świecie pewnej paranoi i jednocześnie o wielkich przyjemnościach. Przyjemnościach z tego tytułu, że możemy spotkać ludzi, którzy mają diamentowe cojones. Jak takim przykładem jest między innymi dr Joseph Ladapo, naczelny chirurg stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych, ale o tym za chwilę. Będziemy mówić oczywiście o tej paranoi szczepionkowej. Jadę samochodem, załóżmy ciągle we wszystkich stacjach radiowych, ciągle reklamy HPV, czyli Human Papilloma Virus. Oczywiście podbudowane emocjami, zaszczep swoje dziecko, swoją córeczkę, swojego synka, przecież chcesz je oglądać do końca swoich dni, a zaszczep się również ty, dziadku, babciu, bo przecież chcesz być na weselu swoich wnuków. I tu warunkiem bycia na tym weselu jest oczywiście zaszczepienie się. I tak, wiecie, dochodzę do wniosku, zaraz, jeżeli ja będę miał wnuki, to żeby być ewentualnie na weselu tych moich wnuków, to czy będę musiał przedstawić im kartę szczepienia? Bez tego mnie nie wpuszczą? O co tu chodzi? Oczywiście ja sobie się wygłupiam, żartuję troszeczkę, jak to ja. Oczywiście mamy dożyć, a dożyjemy tego wesela wnuków jedynie wtedy, kiedy się zaszczepimy. Słuchajcie, tyle jest wirusów, tyle jest bakterii, które dzień w dzień gdzieś tam za załomów muru w ciemnych kątach czają się na nas, żeby po prostu nas zaatakować. Strach sączony, strach na okrągło, działanie na naszą podświadomość tych wrażych sił, jakbym to powiedział, za czasów komuny. No to w związku z tym komuchem jestem oczywiście, ale okazało się, że antyszczepionkowcy to są z kolei poplecznicy Putina, okazuje się. Bo to już łatwo, bo propaganda rosyjska, niezależnie od tego, jacy oni są w ogóle oczywiście, to działa w ten sposób, żeby tworzyć po prostu grupy, jaczejki jakieś takie, grupki antyszczepionkowe, żeby rozwalać te społeczeństwa od dołu i tak dalej, i tak dalej. No w związku z tym ja, jako że występuję przeciwko wielu szczepionkom, jestem absolutnym wrogiem szczepień dzieci w pierwszej dobie życia. To jest zbrodnia. Mówię to otwarcie. To jest zbrodnia. E, I na to jest masa uzasadnień, bo mamy naprawdę coraz więcej problemów z dzieciakami, typowe choroby, autyzm, cukrzyca typu 1, alergie i tak dalej, celiakia, które coraz więcej dzieci w ogóle choruje właśnie na cukrzycę typu 1, nawet 8-6-miesięczne dzieci zaczynają chorować, więc niech ktoś to może w końcu zbada. Tylko pytanie, czy zbada. Dobrze. Ale to byłoby tyle mojego wywnętrzania się, znęcania się, ewentualnie nad tymi wrażymi siłami, że tak powiem, ale wiecie doskonale, że jesteśmy ciągle okłamywani, manipuluje się nami, straszy się,
produkuje się, wytwarza się, słuchajcie, kapo w naszych domach, czyli strażników obozowych. To są często nasi bliscy, to są nasi znajomi, to są nasi sąsiedzi, to są sprzedawcy w sklepach. Pamiętacie tą całą hucpę covidową, co się działo w sklepach? Ja też wielokrotnie to przeżywałem. Gdzie szmata? I tak dalej, i tak dalej. Tego typu historie się przeżywało. Przepraszam was za, powiedzmy, za takie szaleństwa czasami na tym moim kanale podczas audycji, ale po prostu czasami uważam, że trzeba emocjonalnie zagrać. To ze mnie to wychodzi, nie planuję tego. Nie może to być bułkę przez bibułkę i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dobrze, zaraz przechodzę do właściwego tematu, a na początek jak zwykle prośba. Kochani, proszę was bardzo o lajki, o subskrypcję tych, którzy jeszcze kanału nie zasubskrybowali. Już blisko 4000 subskrybentów, ale jeszcze troszkę. Przekroczmy wspólnie tą magiczną, czerwoną kreskę i później będzie lepiej. Proszę was o komentarze, bo to algorytmy YouTube'a po prostu premiują, widzą i ewentualnie kanał będzie się posuwał. Ale naprawdę, już to mówię któryś raz, będę musiał chyba zdecydować się na monetyzację. Może mi YouTube ewentualnie zechce reklamy wstawiać i w związku z tym będzie miał po prostu biznes z tym, że ludzie oglądają reklamy, więc będą promować po prostu mój kanał. A mnie nie chodzi o to, żeby te informacje szły do ludzi. Dobrze, przechodzimy do tematu. Udostępniam, słuchajcie, mm, ekran i jest taki fajny artykuł. No właśnie, po angielsku rzecz jasna, więc oryginał. Jak zwykle link do tego artykułu i do tłumaczenia będzie, znaczy tłumaczenie to trzeba zrobić w ten sposób, że kopiujecie to wszystko, bierzecie sobie w blog, kopiujecie to, wrzucacie na listewkę Google do wyszukiwarki, znajdujecie ten artykuł, oryginał i z boku będzie słowo tłumaczenie i wtedy w tłumaczenie wciskacie i macie to wszystko, kochani, po polsku. A więc tu jest oczywiście angielski oryginał i tak dalej. I teraz słuchajcie, to się ukazało w CBS News. Główny chirurg Florydy chce wstrzymać stosowanie szczepionek mRNA przeciwko COVID-19. FDA uważa jego twierdzenia za wprowadzające błąd, czyli Food and Drug Administration amerykańska uważa, że jego twierdzenia za wprowadzające w błąd. To i tak bardzo delikatnie. Kochani, ten artykuł został opracowany przez panią Sarę Moniuszko, pewnie żurnalistkę amerykańską polskiego pochodzenia najprawdopodobniej. 4 stycznia 2024 roku. Główny chirurg stanu Floryda, dr Joseph Ladapo, apeluje do lekarzy o zaprzestanie rekomendowania szczepionek mRNA przeciwko COVID-19. Szczepionka mRNA, czyli oparta o kwas rybonukleinowy. A więc powołując się na rzekome zagrożenia dla zdrowia promowane przez aktywistów antyszczepionkowych, które federalni urzędnicy do spraw zdrowia już obalili jako nieprawdopodobne i wprowadzające w błąd. Kochani, muszę zmienić swój sposób myślenia. Zaraz mnie przekonają, że szczepionki są ok, że koncerny farmaceutyczne robią wszystko, żeby się nami zaopiekować, o nasze zdrowie, żeby zadbać. Kochani, zobaczcie, jak o nas dbają. A ilu tych lekarzy, między innymi w Polsce, tych profesorów zostało przekonanych, żeby dbać o to nasze zdrowie. Bardzo, bardzo zdrowie. I jeżeli spotykam, na przykład jak w Siedlcach kilka miesięcy temu robiłem taką całościową konferencję we współpracy z moimi znajomymi i siedziała starsza pani przede mną, nie wiedziałam, że to była pani doktor pediatra i kiwała głową, a później podeszła do mnie, mój panie Januszu, toż ja tłumaczę tym swoim młodym lekarzom,
pediatrom, co wy robicie? Dlaczego szczepicie, zgadzacie się na szczepienie dziecka w pierwszej dobie jego życia? To ta pani doktor miała już chyba zesklerotyzowany umysł. Już nie wiedziała, co robi. Nie dysponowała aktualną wiedzą medyczną. Dobrze, ale to był taki trend. W biuletynie opublikowanym w środę na stronie internetowej Departamentu Zdrowia Florydy dr Ladapow, naczelny chirurg, no właśnie chirurg, a nie immunolog, nie wirusolog, wyraził obawy dotyczące, cytat, zanieczyszczeń kwasami nukleinowymi znajdujących się w zatwierdzonych szczepionkach Pfizer i Moderna przeciwko COVID-19. Twierdził, że mogą one przenosić zanieczyszczające DNA do komórek ludzkich, a także wyraził obawy dotyczące ryzyka zachorowania na raka. Ladapow twierdzi w swoim oświadczeniu, że integracja DNA stanowi wyjątkowe i podwyższone ryzyko dla zdrowia ludzkiego i ludzkiego genomu, w tym ryzyko, że DNA zintegrowane z plemnikami lub komórkami jajowymi może zostać przekazane potomstwu osób zaszczepionych szczepionką mRNA przeciwko COVID-19. Dodaje, jeśli ryzyko integracji DNA nie zostało ocenione w przypadku szczepionek mRNA przeciwko COVID-19, szczepionki te nie nadają się do stosowania u ludzi. A teraz pytanie, a czy szczepionki mRNA i szczepionki DNA, bo są dwa typy tych szczepionek, mRNA z kwasem rybonukleinowym i DNA z kwasem dezoksyrybonukleinowym, czy to ryzyko integracji DNA w tych szczepionkach zostało ocenione, czy nie? Były badania na ten temat, czy nie? No i co? Jak sądzicie? Były, czy nie? Wypowiedzcie się. Wezwał lekarzy do priorytetowego traktowania pacjentów w dostępie do szczepionek i leczenia COVID-19 bez mRNA. Szczepionka przeciwko COVID firmy Novavax, wprowadzona na rynek jesienią, jest opcją bez mRNA. Przeciwciała monoklonalne i leczenie Paxlovidem również nie wykorzystują mRNA. W zeszłym miesiącu FDA odpowiedziała na list Ladapow, w którym wyraził on te same obawy. Federalni urzędnicy służby zdrowia odrzucili jego twierdzenia, nazywając je całkowicie nieprawdopodobnymi i wprowadzającymi w błąd. Ha, ha, ha. Ileż to razy słyszeliśmy, szczepionki są bezpieczne, przebadane, były lata robione, były badania robione wcześniej, to na czym, jak wirusa tego nie było, to na czym, na jakiej podstawie te szczepionki były badane? Jak wirusa COVID-19 jeszcze nie było, podobno. A wiecie doskonale, że COVID-19 jest opatentowany? I jeszcze inne wirusy są opatentowane. Sam widziałem patenty amerykańskie. Tylko trzeba poszukać w internecie. Cytat z urzędników FDA. Chcielibyśmy jasno zaznaczyć, że na podstawie dogłębnej oceny całego procesu produkcyjnego FDA jest przekonana o jakości. Jest przekonana. Przekonanie. Wiecie co? Ja nie jestem przekonany. FDA jest przekonana o jakości, bezpieczeństwie i skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19, stwierdziła FDA w swojej odpowiedzi. Ocena korzyści ryzyka przeprowadzona przez agencję oraz stały nadzór nad bezpieczeństwem dowodzą, że korzyści płynące z ich stosowania przewyższają ryzyko. I tak, kochani, my wiemy doskonale. Jeszcze raz powtórzmy, niczego nie odkrywam przed wami, czego byście wy nie wiedzieli. Przecież nam też profesorowie w Polsce uzasadniali, że szczepionki są bezpieczne, byłyby dokładnie przebadane, niczym to nie grozi. A później nagle wybuchła epidemia naglicy.
Zmarła nagle, nie wiadomo dlaczego, zmarli nagle. Zawały serca, jakieś inne historie związane z układem krążenia. Nie muszę wam tego tłumaczyć, bo wy wiecie doskonale, jak jest. Już na kogo, komu jak komu, ale wam nie muszę tego tłumaczyć. Dalej, co więcej, po podaniu ponad miliarda dawek szczepionek mRNA nie stwierdzono żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z resztkowym DNA, stwierdziła FDA w swoim piśmie. Tak jak nie było żadnego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o skutki uboczne. Na przykład po prostu przypadki straszliwych powikłań neurologicznych czy kardiologicznych. Zapewniano, że wszystko jest ok. Dr Celine Gounder, współpracowniczka medyczna CBS News i redaktorka działu zdrowia publicznego w KF Health News, wyjaśnia, że argument LADAPO nie dotyczy integracji mRNA szczepionki z ludzkim genomem. Sugeruje on raczej, że zanieczyszczające DNA, często obecne w śladowych ilościach w lekach biologicznych, ludzkie DNA, kochani, a skąd tam się wzięło ludzkie DNA? A nie przypadkiem z dzieci, które są usuwane w trakcie aborcji? Kościół o tym nie wie, że w szczepionkach wielu są szczątki tych dzieci? Może mówię bzdury, sprawdźcie to. A więc to zanieczyszczające DNA, często obecne w śladowych ilościach w lekach biologicznych, może się integrować, a w ten sposób może aktywować onkogen. To jest gen powodujący raka, wyjaśnię. I teraz, kochani, nie jestem specjalistą. Znajdźcie specjalistów, znajdźcie materiały. O ile wiem, może się mylę, żeby opracować szczepionki, to trzeba posługiwać się materiałem ludzkim. Skąd, w jakiej postaci ten materiał ludzki jest wykorzystywany? Pobiera się próbki od żywych ludzi? Skąd te próbki ludzkie są? To jest przerażające. Antyszczepionkowcy nazywają to turborakiem, który, jak powiedziała Gounder, nie istnieje. Ha, ha, ha. Nakręcimy już audycję na temat turboraka, nakręcę następne wypowiedzi. Między innymi będzie audycja na temat dotycząca właśnie turboraka, gdzie jeden z polskich lekarzy, profesor, jak dobrze pamiętam, zastanawia się, o co chodzi z tymi turborakami, bo widzą ci lekarze, że to zaczyna być problemem. Cytat. Nie ma dowodów na to, że cokolwiek z tego mogłoby się wydarzyć lub mogłoby się wydarzyć. Jeszcze nie ma dowodów, tak? Albo nie chcą ich widzieć, powiedziała Gounder. Mimo to formalne udowodnienie, że żaden lek biologiczny nie powoduje raka, to proces wieloletni, ponieważ nowotwory zazwyczaj rozwijają się przez długi czas. Z drugiej strony COVID zabija w ciągu kilku tygodni. Kogo zabija przede wszystkim? Ludzi, którzy mają potwornie osłabiony układ odpornościowy, czyli ci, którzy już chorowali i mają tak zwaną wielochorobowość zazwyczaj. Więc COVID zabija w ciągu kilku tygodni, a szczepionki mRNA zapobiegają ciężkiej chorobie, hospitalizacji i śmierci w tym czasie. Zapobiegają. Gounder zauważa również, że szczepionki oparte na DNA są stosowane od wielu lat i nie wiążą się z rakiem. Cytat. Szczepionki DNA nigdy nie były powiązane z rozwojem raka, mimo że dostarczają o rzędy wielkości więcej DNA niż jest obecne jako zanieczyszczenie w szczepionkach mRNA, mówi. I teraz, kochani, są szczepionki DNA, gdzie ta kobieta przyznaje, że w nich są ilości tego DNA szczątkowego, śmieciowego, o rzędy wielkości więcej niż w szczepionkach typu mRNA. To teraz jest znowu pytanie,
Jak te ilości tego zanieczyszczającego DNA, skąd ono się tam wzięło? Jeszcze raz powtórzę, w jaki sposób są produkowane szczepionki antywirusowe? Na jakich materiałach? Bo jeżeli to ma być szczepionka przeciwko wirusowi, który atakuje nasz organizm, to materiałem, na którego podstawie, na bazie którego tworzy się szczepionka, musi być ludzkie ciało, ludzkie tkanki. Skąd one się tam biorą? Więc w takim razie, jeżeli się to tworzy, to zrozumiałe, że będzie to szczątkowe DNA w szczepionce. Śladowe ilości DNA są obecne w praktycznie każdym leku biologicznym stosowanym w medycynie, wytwarzanym w hodowlach komórkowych, w tym przeciwciałach monoklonalnych, z których niektóre są stosowane w terapii nowotworowej. W innych szczepionkach przeciwko COVID-19 również znajdują się śladowe ilości DNA, ponieważ są one wytwarzane w hodowlach komórkowych, w hodowlach ludzkich komórek. Podkreśla również, że biologicznie rzecz biorąc, mRNA nie może zintegrować się z DNA. Szczepionki mRNA nie są terapią genową. To nie pierwszy raz, kiedy list Ladapo spotyka się z odpowiedzią Agencji Zdrowia Publicznego. W marcu Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, amerykańska tzw. CDC, skrytykowały kolejne twierdzenia Ladapo dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19, nazywając je, cytat, nieprawdziwymi, wprowadzającymi w błąd i mogącymi zaszkodzić amerykańskiemu społeczeństwu. Jakoś amerykańskiemu społeczeństwu jak na razie, jak znamy, to przede wszystkim szkodzą ich fast foody, ich to żarcie amerykańskie, tak zwane fast food, junk food, śmierciowe żarcie, dead food, śmiertelne żarcie. Społeczeństwo amerykańskie jest potwornie schorowane. I FDA, i CDC nic pod tym względem nie robią. Tak jak u nas Sanepid nic nie robi, albo główny inspektor sanitarny kraju. Cukier jest taką kokainą albo coś gorszym niż najgorsze narkotyki, bo potwornie uzależnia i niszczy nasze zdrowie. I nikt się na ten temat nie zastanawia. Jeśli chodzi o korzyści płynące ze szczepionek, naukowcy z Londynu oszacowali, że szczepionki przeciwko COVID-19 uratowały prawie 20 milionów istnień ludzkich na całym świecie w ciągu samego pierwszego roku, w tym 1,9 miliona Amerykanów, którzy w przeciwnym razie zmarliby podczas pandemii. Zgodnie z badaniem opublikowanym w czasopiśmie Lancet Infectious Diseases w 2022 roku. I co jeszcze? I to jest, kochani, na razie wszystko. Zatrzymuję udostępnienie. No i ciekaw jestem, co wy o tym sądzicie. Co sądzicie o tym doktorze Josephie Ladapo? To jest lekarz pochodzący z Nigerii i jest głównym chirurgiem Florydy. Zobaczcie, jaką można zrobić karierę, powiedzmy mi, z innego zupełnie kraju i tak dalej, i tak dalej. Zrobił tam karierę. I to jest ciekawe. Co o tym sądzicie w ogóle? Czy można wierzyć tym wszystkim naukowcom, bo są według mnie naukowcy i naukawcy przez wielkie A w środku, są lekarze i wy lekarze, i jak w każdym zawodzie. Są księża i księża, nauczyciele, policjanci, mechanicy i mechanicy. Ilu wśród naszych polskich lekarzy jest lekarzy uczciwych, etycznych, empatycznych? Nie chcę robić żadnych podziałów. Uchowaj Boże. Pandemia pokazała, na kogo można liczyć, na kogo nie. Przede wszystkim nie należy liczyć na wielu bardzo wysoko postawionych. Ale wśród tych wysoko postawionych znaleźli się
naprawdę cudowne postaci. Na przykład profesor Frydrychowski. Oczywiście można byłoby wymieniać bardzo wiele nazwisk. Ilu z nich znalazło się pod pręgierzem? Ilu z nich postawiono przed sądami lekarskimi? Na przykład właśnie profesora Frydrychowskiego. Gówniarzeria sądziła tego profesora. O ogromnej wiedzy, gówniarzeria. Obrażam? Jeżeli się poczują obrażeni, to ich sprawa. Gówniarzeria. W Naczelnej Izbie Lekarskiej, o ile wiem, zasiadają młode wilczki, dorwali się do władzy. Jest ta audycja na ten temat, gdzie pewna pani profesor po prostu się wypowiadała o tym, bo była sekowana już, poddawana po prostu sądom tym lekarskim i tak dalej. Pora po prostu coś z tym faktycznie zrobić. A co? Podstawa to jest nasza wiedza, informacja. I powiedzieć, no pasaran, nie przejdziecie, nie przejdą. Koniec, kropka. Basta. Dość tego oszukiwania. Dość straszenia nas karami finansowymi rodziców za to, że nie chcą szczepić dzieci. Trwa zmasowana, mówię, akcja. Wszędzie. Otworzysz telewizor, radio, to ci momentalnie RSV, HPV, zaszczep się, zaszczep się, zaszczep się. Bo tylko to cię uratuje. Naprawdę? I tym kończę. Czy naprawdę? Kochani, jeszcze jedno przypomnienie. Proszę o lajki, proszę o subskrypcję, proszę o komentarze, proszę o dzielenie się tymi linkami do audycji ze swoimi znajomymi, bliskimi w waszych social media. Do następnego spotkania. Cześć, trzymajcie się. Papatki.